Dobra, potrzebuję lepszego wyposażenia. Z przetopionego żelaza wytwarzam włócznie i długi łuk. Przygotowuję moją nowo powstałą sługę do wyprawy. Tylko butów dla niej brakło, ale to żaden problem. Wysyłam je na najkrótszą misję. Jaką się tylko da zrobić. W celu przetestowania, czy jest to w ogóle opłacalne. Odbieram nowo wytworzone broń ze stołu i samemu też ruszam na wyprawę. Ale moim celem tym razem będą farmy bawełny. Zgromadzona na nich bawełna posłuży mi do wytworzenia mocniejszych materiałów. A w finale dzięki nim stworzę nowy pancerz. Plan wydawał się dość prosty, o ile na swojej drodze nie spotkam mojego Nemesis, zwanego Panem Soplem, który w otwartym terenie nie jest wcale taki mocny i istnieje cień szansy, że tym razem powiedzie mi się ubicie go. No dobra, ale tego się nie spodziewałem, bo widzicie, nie wiem czemu, w pewnym momencie, kiedy nasz gagatek już przegrywał, to nagle zmienił taktykę i zaczął przede mną uciekać. Czekaj, że jak? Po prostu chamsko przede mną uciekał w popłochu. Szybko wrócił na swoją starą trasę i odnowił sobie niewielką liczbę życia. Ale nie zdołasz się przede mną ukryć i tym razem będziesz mój. Sprawę ułatwił mi też fakt, że bardzo szybko wypluł z siebie kulę życia. No bo wiecie, nie zregenerował się do pełni. I w razie czego ja też mogłem się szybko wyleczyć. Jego klęska była blisko, a ja już witałem się ze słodkim zwycięstwem. Aż tu nagle przywraca sobie kapkę życia i znów ucieka. Noż kurwa, jaja se jakiś robi. Dobra stary, ale jak mamy się tak bawić, to wiesz co? Poczekasz sobie na lepsze czasy. A i tutaj mały przerywnik. Te jego ucieczki nie były najgorsze, bo trafi nam się jeszcze jeden boss, który też będzie uciekał, ale jego ucieczki będą bardziej uciążliwe i zabawniejsze. Dobra, wracając. Przybywał na pierwszą plantację bawełny. Oczywiście wszędzie mamy czosnek, którego nawet nie mogę zniszczyć, więc postanawiam go na początku olać. Okradam okolicznych wieśniaków z ich dóbr. I pora na bawełnę, ale czekaj, czy ja dobrze widzę? Tak, wieśniacy złapali zawidły i próbują bronić swoich plonów. To jest jakaś nowość. Ale nie dziwię się, w końcu ten surowiec okazuje się na tym etapie dość cenny. I występuje tylko na małych farmach. Kradnę kolejnego konia wieśniakom i grabię bawełnę gdzie tylko popadnie. Nie zważając na negatywne efekty czosnku, który po wbiciu pełnego licznika okazuje się być bardzo dużym problemem. I niestety ten negatywny efekt bardzo wolno będzie schodził. Oj, boleśnie to odczułem, bo za chwilę mali harcownicy przyprowadzili mi swojego starszego brata, zwanego gwardzistą weteranem, który jest w stanie powalić mnie jednym ciosem bez problemu. Ten strażnik akurat może być lekkim problemem. A my w tym momencie musimy porozmawiać o czymś ważnym, bo nie wiem czy wiecie, ale Opera GX to najlepsza przeglądarka dla graczy. Nie dość, że jesteście na bieżąco z premierami, to jeszcze wiecie o wszystkich darmóweczkach. A na dodatek nie musicie instalować żadnych zewnętrznych apek, żeby wiedzieć o przecenach gier. Tak, Opera pokazuje nam aktualne promocje gry, której szukamy. No sam zobacz, taki Ghost of Tsushima przeceniony o 46%, no żal nie brać. Także nie czekaj, drogi widzu, wchodź w opis, klikaj w link i pobieraj Operę. Bo jeżeli to zrobisz, wesprzesz mój kanał, dzięki czemu będę mógł tworzyć dla was więcej takich cudownych treści. Ale ja już nie przedłużam i wracajmy do odcinka. Nocy 34 odzyskuję utracone zasoby. Dalej staram się terroryzować okolicznych chłopów, pobierając od nich przymusową daninę w postaci bawełny, aż moja sakiewka nie okaże się pełna. I w dziarskim stylu kradnę znów nowego wierzchowca i ruszam w stronę swojego siedliszcza, gdzie całe 3 staki bawełny trafiają od razu do krosna. Swoją drogą, no znów to chwilę potrwa, więc zajmę się powiększeniem mojego mikroskarbca, bo zaczęło robić się w nim ciasno. Wytwarzam żelazną maczugę i topory, dostawiam dodatkowe skrzynie, po czym snuję się bez celu po zamku, bo przetwarzanie bawełny, no mówiłem, trochę potrwa. W nocy 35 z mojego warsztatowego śmietnika na piętrze robię jeszcze większy śmietnik i dostawiam tam jeszcze stół krawiecki, którym prócz rzeczy z dodatku mogę też wytworzyć nowy pancerz. Tak, ale trochę kosztuje. Jako że efekt negatywny spowodowany wystawieniem się na działanie czosnku nadal trwa, to pora się tym zająć. Bo nawet tutaj, na pierwszej mapie, w spokoju nie mogę zapolować na krew lepszej jakości. I ubijają mnie jakieś patałachy na progu mojego własnego domu. Nie fajnie. Dlatego też tworzę masę bukłaków i jeszcze przed wstaniem świtu dnia 36 wyruszam do kopalni miedzi.
Tam znajduję składnik potrzebny do wytworzenia magicznej mikstury, zwany... nie halucynek, a trąba piekielna. Swoją drogą nawet ciekawa nazwa. I nie muszę mówić, że przy okazji pozbieram też trochę miedzi na zapas, otworzę złotą skrzynię i ubiję kolejny raz miażdżyciela, który w tym momencie jest dla mnie dosłownie na pierdnięcie. Trąby zebrane, miedziucha tak samo, więc pora wracać do bazy. Troszkę szkoda, że zebrałem same trąby i nie trafiły się żadne nasiona, ale muszę poszukać w moich skrzyniach, bo wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś pojedyncze nasiona mi się walają. Wytwarzam swój pierwszy eliksir na czosnek i jako, że chcę trochę ogarnąć fortecę, wypadałoby odrobinę posprzątać i zaplanować kolejne komnaty. A żeby być bardziej dokładny, mam plan na zaprojektowanie 3 obszarów. Ogródka, gdzie będę pozyskiwał przydatne rośliny, pracowni alchemicznej i kuźni. Czyszczę skrzętnie cały teren z zabudowań, krzewów i skał. Stawiam nowe podłoże pod moje uprawy, niech będzie tu trochę zielono i zaczynam projektować podłogę pracowni alchemicznej. Ale trochę siarki mi brakło, więc skupiam się na kuźni. Nie musi być to najdłuższy i największy pokój, ale fajnie by było móc spokojnie przechodzić między pomieszczeniami. Stawiam masę grządek na ten moment byle gdzie, bo w planach i tak mam przebudowę, bądź też przeniesienie całego zamku w inne miejsce. Sadzę wszystkie nasiona, które wcześniej udało mi się zdobyć i na moje szczęście miałem 2 sadzonki trąb piekielnych, więc nie będę musiał za każdym razem szukać ich po kopalniach. I tak wiem, rośliny można układać pewnie w sekwencję, tak żeby uprawy były wydajniejsze, ale spokojnie, bo połaszę się o to za jakiś czas. A jeżeli o surowce chodzi, rozkładam je po maszynach i zlecam produkcję nowych elementów pancerza. I jak tylko wrócę z siarką potrzebną mi do dokończenia pokoju alchemicznego, to chętnie sprawdzę, jak będę prezentował się w nowym looku. Kieruję się w stronę kopalni siarki i po jakimś czasie mojej wędrówki napotykam małą karawanę. Pierwszy raz mam taki event. Strażników eliminuję i już po chwili skrzynia jest moja. Ty czekaj, znalazłem świetnie wyglądającą pelerynę, zwaną wężową chustą. No i przy okazji mieli prawie cały stak siarki. Ale patrz na tą chustę i jak to wspaniale na mnie siedzi. Ciekawe, czy z czasem będę mógł transmogować wygląd skórek przedmiotów. Bo nie powiem, ta chusta zrobiła na mnie wrażenie. Ale wracając, wpadam do kopalni i czyszczę ją z przeciwników. Cliffowi pokazuję, gdzie sobie może te swoje bomby wsadzić i udaje mi się zdobyć 100% krew okrutnika. No i to jest deal. Zbieram całą siarkę, jaką mieli w okolicy. Przy okazji, przy jednym ze stawów znajduję ogniste kwiaty, których jest dość sporo. I chętnie je zbiorę, bo może w przyszłości do czegoś mi się przydadzą. Ale pora wracać do bazy. Zrzucam z siebie cały lód i mogę cieszyć się nowo wytworzonym setem. Tylko nowo co zdobyta chusta okazuje się być dużo słabsza od wytworzonej peleryny. I niestety, ale statystyki są dla mnie ważniejsze niż wygląd w tym momencie. A jak oceniam nowy set? Pod względem wyglądu przypomina mi lekko poprzednie. Ale wróćmy do budowy. Dokończam budowę ostatniej komnaty i łączę wszystkie tak, by móc przez nie płynnie przechodzić. Nowy ekwipunek zdobyty, więc pora zasiać terror wśród moich wrogów. W krainie centralnej oczywiście. Także panie Sopel, szykuj się, bo idziesz na pierwszy ogień. Ale przed wkroczeniem na ziemię wroga pamiętajmy o syropku na czosnek. I teraz możemy bawić się na moich zasadach. Nocy 38 odnajduję swojego Nemezis. Ale ten załatwił sobie potężnego obrońcę. Jest nim gwardzista weteran. Oj, będzie ciężko. Ale spokojnie, bo mam plan wywabić soplowego rycerza. Co choć na początku wydawało się niemożliwe, nagle stało się możliwe, bo jego przyboczni nagle postanowili go porzucić i nie pozostaje mi nic innego jak walka. Więc graj, muzyko. Pan Sopel zostaje pokonany, a ja mogę się cieszyć świeżo zdobytą wiedzą. Ale nie spoczywam na laurach i idę za ciosem, bo jeszcze 2 bossów na tym poziomie jest do zrobienia. Kapłanka Słońca i Łowca Wampirów. I jeżeli chodzi o kapłankę, na samym starcie totalna kukła do bicia, nie robi nic specjalnego, ale po utracie połowy życia dziewczyna się rozkręca. Odwraca totalnie przebieg starcia. Co chwilę się leczy i atakuje obszarówkami. I gdyby tego jeszcze było mało, potrafi przyzywać sobie przybocznych i dodatkowo ich leczyć. Ja się nie poddaję i walczę z nią wytrwale. I choć było blisko porażki, to jednak mi udało się odnieść zwycięstwo. Ledwo, ale jakoś poszło.
I schemat na lepszą torbę jest już mój. Ale został jeszcze jeden cel. Ale czekaj, odkryłem, że jeden z ataków mieczem ma drugą fazę. I nagle z wampirzej wojowniczki potrafię zmienić się w Josuo z Lola i podbijać moich przeciwników w powietrze, gdzie zadaję im kilka ciosów. No ale dobra, zajmijmy się ostatnim bossem, tylko mam jeden problem, bo sprzęt zaczął mi się psuć. A nie będę z nim przecież walczył na bossaka. Bo zapomniałem podmienić butów w bazie na nowe. I tutaj mała ciekawostka, bo bez butów mój level spadł o 4 poziomy w dół. Ale wracając. Bossa wojowniczka nocy 39 odbija kolejny konwój z zapasami. Wraca do bazy, przywdziewa nowy komplecik butów, co by po igliwiu gołą stopą nie chadzać i pora na pana łowcę, który okazuje się być władcą żywiołów. I choć lodowym uderzeniem zadaje mi niewiele obrażeń, to ogień opanował po mistrzowsku. I jego bomby mogą stanowić mały problem, bo naprawdę facet był w stanie mnie przygwoździć do muru i to jeszcze w otwartym terenie. Przez co sam koniec walki wyglądał tak, że musiałem bawić się z nim w berka. I nie wpaść w żaden granat. Nie powiem, nie było łatwo. Ale udało się go finalnie ubić, a nagrodą za pokonanie go był schemat na dwuręczny miecz. No i nowa moc, pokazująca mi jakość krwi wszystkich istot w okolicy. Dobra, ale będę szczery z wami, ten dwuręczny miecz muszę wyprodukować i muszę przetestować.